Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, no pytanie, które my kiedyś mówiliśmy w ogóle, pamiętam o osobach niewierzących, o tym, jaki to ma system wartości. I to pytanie, zbicie dwóch światów, teraz też wróciło, ale w zupełnie innym kontekście, że niby niewierzący... Aha, wtedy chyba było nawet takie pytanie, że niewierzący mają lepiej, coś takiego. Tak, tak. A teraz wróciło pytanie podobne, ale chodziło o kwestię cierpienia. Dlaczego tylko ludzie dobrzy cierpią, albo przeważnie ludzie dobrzy cierpią, bo ktoś opisywał sytuację, gdzie znał kogoś bardzo pobożnego, wierzącego, no i ta osoba choruje na chorobę nowotworową, umiera, potem jakaś inna rodzina, też bardzo bogobojna, ginie w pożarze, więc same po prostu nieszczęścia, które spotykają ludzi wierzących. Tak, no właśnie i też to jest często, że ale czemu ktoś jest zły i on ma się dobrze. Ja może tak przypominam sobie, że znam tak pewnego człowieka, który prowadził życie no, bez grzechu i też cierpiał. To myślę tutaj o Panu Jezusie oczywiście. Tak. Też o tym nie należy zapominać i myślę, że... A jak Matka Najświętsza musiała mieć ciężko? Matka Bolesna. No pewnie rozrabiała. No musiała, tak. Nie no, pamiętajmy o tym, że cierpienie nie wybiera i dotyka równo wszystkich ludzi. I to osoby czy wierzące, czy niewierzące też cierpią i też chorują i też umierają w jakichś tragicznych okolicznościach, żebyśmy tutaj już siebie katolików nie robili naprawdę takich męczenników, że cierpiętników, tylko my cierpimy. Że my mamy, nie dość, że jesteśmy wierzący, to jeszcze Pan Bóg nas za to karze. Musimy cierpieć. Tak, to już to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oczywiście jest pytanie, jak to się dzieje, że ktoś prowadzi tak świątobliwe życie, dobre i jeszcze, a mimo wszystko cierpi. No, ale to jest to ciągłe pytanie, które też już nam wracało w różnych naszych filmikach. O cierpienie Hioba. Albo to jest w ogóle kwestia, że cierpienie nie jest karą. No właśnie. Że cierpienie nie jest karą i też nie... Tak, to jest pytanie, czy by mogło być nagrodą. To zależy dla kogo, nie? No, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład stygmaty Franciszka, gdzie jest to jakieś z jednej strony cierpienia, a z drugiej strony wyraz niezwykłego umiłowania przez Pana Boga, no to te stygmaty w pewnym sensie są jakimś tam wyróżnieniem, nagrodą. No to jest ja myślę, że gdybyśmy próbowali tutaj milion odcinków nagrać na temat cierpienia, to i tak tematu cierpienia, sensu, znaczenia i przyczyn nie rozstrzygniemy. No, Jan Paweł II błogosławiony zawsze mówi o misterium cierpienia. No jest to tajemnica cierpienia. On sam zresztą też, dobrze pamiętamy te ostatnie chwile jego życia i co możemy powiedzieć, że dlaczego on tak cierpiał, jakiś inny dyktator na przykład tego nie przeżywał. No, myślę, że w ogóle, do czego ja zmierzam? Do czego? No, zmierzam do tego, że to jest w samym założeniu złe podejście, że teraz jakby człowiek zaprzecza Bożej sprawiedliwości z tego względu, że jest wierzący, dobrze życie prowadzi i cierpi. Jakoby za moje dobre życie miałbym być pozbawiony jakiegokolwiek cierpienia. Człowiek tak dobrze żyje, to dlaczego cierpi, nie? To nie dlaczego to możesz żyć źle i też będziesz cierpieć i też będzie to samo pytanie, dlaczego ja cierpię. Nie ma tak uniwersalnej rzeczywistości jak cierpienie, jak ból, jak krzyż. Dobre życie nie chroni przed cierpieniem. Tak. Cierpią wszyscy, wierzący, niewierzący, ateiści, nieateiści, wykształceni, prości ludzie, starzy, młodzi, każdy człowiek na swój sposób cierpi. Tak? A więc nie ma rzeczywistości bardziej uniwersalnej niż cierpienie. A my, ludzie wiary, właśnie umiemy, i to jest pewien paradoks chrześcijaństwa, że my, ludzie wiary, potrafimy cierpienie dobrze wykorzystać. Tak jak cierpienie stało się narzędziem zbawienia, krzyż stał się narzędziem zbawienia, krzyż stał się narzędziem miłości. Prawda? My cierpiąc dla kogoś, czy ofiarowując cierpienie za kogoś, przyczyniamy się do pomnażania dobra. I to jest właśnie fenomen nas, ludzi wiary, i nam właśnie, ludziom wiary, łatwiej jest cierpienie przyjąć, bo widzimy w nim sens. A właśnie dla ludzi wiary, dla ludzi niewierzących, tak, którzy też przeżywają cierpienie, to cierpienie jest spotęgowane, bo nie widzą wartości, nie widzą sensu tego cierpienia.
A z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na naszą... Jeszcze moment. Moment, dobrze. Ale to ja teraz? No, tak. Bo to chodzi mi o ten sens cierpienia w tym sensie, że my możemy nie zrozumieć, dlaczego cierpimy, ale możemy wykorzystać to cierpienie i wprzęgnąć je również w nasze dobro, ofiarować je w jakiejś intencji, przetworzyć z Chrystusem. No współcierpieć z Chrystusem, no to jest właśnie to, co my jako ludzie wiary powinniśmy umieć zrobić. Współcierpieć z Chrystusem. Ale jeszcze raz podkreślę, że nie chodzi o cierpienie dla samego cierpienia. Teraz Pan Bóg cierpi, a też cierpi tyle, tylko to cierpienie konkretne ofiaruj w jakiejś intencji. Bo ono ma wymiar zbawczy. Tak, czyli może być modlitwą, może być jakimś aktem jakiegoś dobra, poświęcenia się dla drugiego człowieka, dla nas samych, wynagrodzenia za jakieś grzechy. Kiedyś mieliśmy pytanie, jak wynagrodzić za grzechy przeszłości. No, przeżywasz jakieś cierpienie, ofiaruj przeżywanie tego cierpienia chociażby w intencji wynagradzającej. Ale przerwamy. Bo chodzi też o to, że my widzimy obok siebie katolików cierpiących, ludzi wiary, którzy cierpią, no tak jest i dzięki Bogu, że ponad 90% Polaków, czyli ludzi żyjących wokół nas, no to są katolicy. No i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba, którą spotkamy, jest osobą wierzącą, prawda? Gdybyśmy pojechali do innych krajów Europy czy świata, gdzie tych katolików jest mniej, okazałoby się, że niekatolicy, prawda, no, też bardzo poważnie cierpią, chorują, umierają na różnego rodzaju choroby. Tak więc katolicyzm nie chroni przed cierpieniem. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,